Dawno, dawno temu, za 7 górami, za 7 lasami, żył sobie pan, którego marzeniem było stworzenie pięknego motocykla, ale nie miał on pomysłu. Pewnego razu zobaczył pięknego szerszenia, jego majestatyczny wygląd, smukłe kształty, żółte ubarwienie oczarowały go na tyle, że postanowił go dotknąć. Kiedy chciał to zrobić, szerszeń go urządlił w palec. Arimoto mendakoto! Pan ukarał szerszenia. Tak w wielkich bólach w głowie tegoż pana narodził się pomysł na całkiem nowy motocykl. Honda Hornet zadebiutowała na rynku w 1998 roku. Rzędowa czwórka o pojemności około 600 cm zdobyła przez te wszystkie lata ogromną popularność. Natomiast w 2022 roku prezentację miała jego najnowsza wersja i w 2023 do sprzedaży trafiła nowa wersja Horneta Honda CB750 Hornet. Ilość garów spadła o połowę, pojemność wzrosła do 750 cm, a Hornet zyskał nowy look. W tym filmie opowiem Wam nieco o moim krótkim romansie z Hondą CB750 Hornet z 2024 roku. Zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Jeżeli zastanawiacie się, skąd mam ten motocykl i gdzie można się nim przejechać, to odsyłam Was do salonu Honda Pomirski mieszczącego się przy ulicy Lubczykowej 11 w Gdańsku. A teraz nie przedłużając, przejdźmy do motocykla. Zapewne jak to oglądacie, to część z Was zna specyfikację techniczną tej jednostki, ale dla osób, które jeszcze nie znają tego motocykla, muszę coś powiedzieć. Najważniejsze, czyli silnik, czy piec, jak to niektórzy mówią. W odróżnieniu od pierwszego Horneta, mówię pierwszego, bo mam na myśli starego Horneta 600, nie jest to już 4-cylindrowa jednostka, a posiada 2 cylindry z wykorbieniem 270 stopni. W sumie patrząc po rynku, to Yamaha i Suzuki również poszły w tę stronę. Ciekawe, czy to kwestia ekologii, ekonomii, czy cięcia kosztów. Pojemność skokowa silnika to 755 cm3 i to pozwala na wygenerowanie mocy maksymalnej na poziomie 92 koni mechanicznych przy 9500 obrotów i momentu obrotowego około 75 Nm przy 7250 obrotach. Porównując to do Yamaha MT-07, którą miałem przyjemność testować, to pojemność silnika jest większa o prawie 70 cm, co przekłada się na 19 koni więcej i 8 Nm momentu obrotowego więcej. Z jednej strony nie jest to duża różnica, z drugiej jak spojrzymy na te dane obok siebie, to Yamaha ma niespełna 74 konie mechaniczne, Suzuki GSX 8S ma 83 konie mechaniczne, a Honda 92 konie mechaniczne, a to już robi różnicę. A jak się jeździ, to powiem Wam potem. Silnik wyposażony jest w elektroniczny wtrysk i jeżeli ktoś martwi się o normy emisji spalin, to wydziela on 100 g CO2 na kilometr. Takie parametry pozwalają rozpędzić Horneta do 100 km na godzinę w około 3,7 sekundy. Spalanie deklarowane przez producenta to około 4,3 litra. Testowany motocykl ma zapisane 5,9. Należy jednak pamiętać, że to testówka, więc styl jazdy osób, które go wypożyczają, jest oczywiście inny niż potencjalnego posiadacza takiego motocykla. Tutaj biorąc motocykl na jazdę na 1-2 godziny nie spodziewałbym się tempa jazdy dostosowanego do podziwiania widoków. Raczej ciągłe starty od świateł i testowanie VMAX na każdym możliwym biegu. Kiedy ja zacząłem swoją jazdę, to pokazywał mi około 7 litrów, ale już po paru kilometrach spadło do 5 z groszem. Bak ma pojemność 15,2 litra, więc średnio te 300 km powinniśmy na nim zrobić. Nie jest to dużo, ale też nie jest to mało, jak na taki miejski motocykl. Ważne jest to, że jak jechałem normalnie, to chwilowe spalanie często oscylowało w granicach 3-4 litrów na 100 km, jeżeli prędkości były miejskie, takie 50-70 km na godzinę. Więc powinno się spokojnie wykręcić spalanie podane przez producenta, zakładając jakieś dłuższe wyjazdy bez upalania. Waga i wymiary. Jeżeli chodzi o wymiary, to jest tu mała ciekawostka. Motocykl ma wysokość siedzenia na 795 mm, gdzie MT-07 ma 805, a mój fazerek ma 820. Dodatkowo
Dokładając do tego wagę gotowego do jazdy motocykla na poziomie 190 kg, to jest maszyna, która idealnie nadaje się dla szerokiej gamy odbiorców. I 190 kg to waga ze wszystkimi płynami uwzględniając paliwo. Skrzynia biegów, zawieszenie, koła i hamulce. 6-biegowy manual, sprzęgło mokre wielotarczowe, sprzęgło antypoślizgowe z funkcją asysty. Dodatkowo możemy doposażyć w quick shifter działający zarówno w górę, jak i w dół. Przedni zawias Showa o średnicy 41 mm ma skok 130 mm, a koło to standardowa 17-calowa konstrukcja aluminiowa z oponą o szerokości 120 mm. Hamulce przednie to dwie tarcze o średnicy 296 mm z czterotłoczkowymi zaciskami. Oczywiście z ABS-em. Zawieszenie tylne to pojedynczy amortyzator, wahacz ProLink o skoku 150 mm. Na 17-calowe koło tylne nałożona jest opona o szerokości 160 mm. To swoją drogą ciekawe, bo MT-07 ma tam założony laczek 180 mm. Hamulec to pojedyncza tarcza 240 mm i zacisk jednotłoczkowy. Komputer. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje odczytamy z jasnego ekranu o przekątnej 5 cali. Dodatkowo możemy połączyć się z nim i na przykład odbierać połączenia lub używać nawigacji. Na komputerze, w zasadzie chyba powinienem powiedzieć na wyświetlaczu, mamy masę danych, naprawdę dużo, począwszy od obrotów i prędkości, wskaźnika zapiętego biegu z informacją, że jest to quick shifter, następnie jeden z 4 trybów jazdy, rain, sport, user, standard. Na dole mamy konfigurowalny wyświetlacz tripów, gdzie widzimy spalanie chwilowe, odcinkowe, dystans przejechany, o akumulatorze jakieś informacje. Możemy też wejść w zaawansowane ustawienia i tam mamy dostęp do kategorii funkcje, wyświetlacz, ogólne, serwis i w każdej z tych kategorii kilka podkategorii. No jest tego dużo, a sam wyświetlacz jest naprawdę dobrej jakości, kamera tego nie oddaje, ale w pełnym słońcu zero problemów z odczytaniem. Kontrast i jasność jest na idealnym poziomie. Światła. Przednia, jak i tylna lampa jest w technologii LED, choć przedni klosz bardzo przypomina mi ten, który był w pierwszej generacji MT-07. Ale jak już zaświecimy, to dokładnie widać, że jest tam coś innego jak zwykła żarówka. Tutaj można powiedzieć, że wyglądowo nowa MT-07 lepiej mi się podoba, ale o gustach się nie dyskutuje. Kierunki również są w technologii LED i to, co mnie zdziwiło na początku, to to, że palą się one cały czas. Dopiero jak sygnalizujemy skręt, to zaczynają migać. Na początku byłem lekko w szoku, ale dowiedziałem się, że od 2013 roku jest to dozwolone i po zmroku pozwala to lepiej rozpoznać, czy to rower, czy to jakaś większa maszyna. Palące się kierunki robią za obrysówki pojazdu. Niestety nie miałem możliwości sprawdzenia jakości świateł przednich w ciemnych warunkach. Może kiedyś, jak dostanę ten motocykl do testów na dłużej niż 2 godziny, to nagram Wam, jak to wygląda. Wygląd. Kwestia wyglądu to zawsze kwestia sporna. Jedni lubią takie kształty, inni nie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ciężko jest zepsuć wygląd Nakeda. Serio. Oczywiście są motocykle ładne i ładniejsze i uważam, że Honda jest właśnie taką ładną maszyną. Co prawda kolorystycznie najbliżej mi do czarno-wiśniowego, ale ten żółty to taki klasyczny kolor szerszenia. Kiedy spojrzymy sobie na niego pod kątem z tyłu lub z przodu, to widać tą zadziorność. Bak, którego linia jest poprowadzona mocno ku górze, ładnie zakończone siedzenie i bardzo ładne mocowanie rejestracji. Dwudrożny wydech przypominający bardziej akcesoryjny jak fabryczny. Srebrne śruby na czarnym silniku oddają ładnie jego kształt, uwidaczniają go zamiast chować. Przednia lampa o wyraźnie zaostrzonym kształcie, taka głowa szerszenia. To, co do mnie nie przemawia natomiast, to dziwne żółte malowanie. Kolor żółty jest matowy, a w dodatku nie jest to taka bardzo nasycona żółta barwa. Raczej taki sprany żółty, przez co on sprawia wrażenie, jakby był po prostu za słabo pomalowany. Wiem, że może się czepiam, ale dla mnie powinien on być taki, że aż bije po oczach. Może jest to kwestia tego, że chyba nie ma na nim żadnej powłoki, lakieru bezbarwnego. Dlaczego tak myślę? Bo albo się mylę, albo naklejki, czy to z nazwą Hornet, czy to 750, czy to Honda, te naklejki są po prostu naklejone na malowanie, nie są polakierowane czy coś. Odniosłem wrażenie, jakby mógł je zdrapać, no ale to taki mały szczegół. Motocykl dodatkowo wyposażony w akcesoryjne sety, crashpady, szybkę nad zegarami. Zamiast tylnej kanapy miał taką atrapę, która swoją drogą ładnie wyglądała i dawała oparcie w przypadku przyspieszenia. Dla solo kierowcy to fajne rozwiązanie. Oprócz tego quick shifter i parę innych rzeczy, których zapewne nie wyłapałem. Wrażenia z jazdy. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli do wrażeń z jazdy szerszeniem. Co prawda miałem ten motocykl tylko na parę godzin, z czego połowa czasu, jak nie 2/3 to było kręcenie przybitek, a reszta to jazda, ale i tak mógłbym nagrać o tym osobny odcinek, więc będę się streszczał.
Może kiedyś opublikuję takie biadolenie przy kawie na temat tego, jak się jeździ na tym motocyklu. Dzięki temu, że przepustnica sterowana jest elektronicznie, to oprócz precyzji otrzymujemy jedną z 3 map jazd do wyboru. Sport, Standard i deszczową Rain. 4. tryb to tak zwany tryb użytkownika, gdzie możemy w 3 poziomach dostosować ustawienia pod siebie. Zanim powiem więcej o trybach, to tylko muszę napomknąć o specyfikacji silnika, a w zasadzie o jego małej różnicy, która jest w stosunku do 4-cylindrowego, na którym jeżdżę. O ile na pierwszym i drugim biegu nie mamy problemu z niskimi obrotami i odkręcaniem, no może jeszcze na trzecim, o tyle jak jedziecie sobie spokojnie na 4, 5 lub 6 i macie poniżej 4000 obrotów, to jak odkręcicie gaz, poczujecie niesamowite wibracje pod tyłkiem. Fazerkiem potrafię sunąć spokojnie 50 km/h i mieć zapiętą piątkę. I nawet jak dodaję mu gazu, to może nie wyrywa się jak szalony do przodu, ale też nie daje znaku, że się krztusi. Jeżdżąc Hornetem w mieście zauważyłem, że maksymalny bieg, który się wbija, to 4. A i to jest wysoko. Najbardziej komfortowa jazda jest na biegu 3, gdyż odkręcenie manetki z poziomu 3000 obrotów nie powoduje tych wibracji silnika. Jazda z prędkościami autostradowymi 100+, nie ma żadnego problemu na wyższych biegach, ale jak macie prędkości 50-60 km/h, to dużo wygodniej jest jeździć na 3. No dobra, to te tryby jazdy. Rain to rain. Tutaj nawet jak mocno odwijemy manetkę, to przyspieszenie jest spokojne, nie zrywa kapcia na żadnym biegu, nawet ruszając na 1 ten start jest stonowany. No mapa deszczowa, dopiero powyżej 5000 obrotów zaczyna się coś więcej dziać. W trybie użytkownika mamy możliwość zmieniania poziomu hamowania silnikiem, poziomu kontroli trakcji i mocy. Ale się tym nie bawiłem, brak czasu. Standard to w zasadzie tylko na chwilę odpaliłem, jest delikatna różnica na plus między Rain, szybciej reaguje manetka, nic więcej nie zaobserwowałem. Większość jazdy zrobiłem na ustawieniu Sport. I tu powiem Wam tak, jak już się przyzwyczaiłem z powrotem do pracy dwucylindrowego silnika, to jest tryb idealny do tego motocykla. Reakcja na gaz jest na tyle szybka, że na początku miałem problem z płynną jazdą, gdyż każde ruszanie i szybsza zmiana biegów powodowała szarpanie motocyklem. Ale, jak tylko się poznaliśmy bliżej, mieliśmy te parę kilometrów za sobą, to zaczęło się nam układać. I teraz tak, jest to moja prywatna opinia, ale uważam, że to, jak zbiera się Hornet względem MT-07, to nie tylko te 19 koni więcej i 8 Nm różnicy. Fakt, że MT-07 miałem w rękach już jakiś czas temu, ale mimo fajnej pracy i fajnego pieca, to jednak Hornet jest tym szybszym. Kilkukrotnie po odkręceniu manetki miałem stracha, że chyba przesadziłem i trzeba zwolnić. Do tych 100-120 przyspieszenie jest więcej niż wystarczające. Ale przez to, że biegi są krótsze, jak na takim fazerze, to jeszcze można poczuć ten dreszczyk emocji z odkręcenia na czerwone pole, jeżdżąc w granicach przepisów. Hornet naprawdę pozwolił mi się pobawić na drodze. W zasadzie gdyby wyeliminować ten moment, gdzie chciałem Hornetem jeździć jak fazerem i trzymać na 5. biegu 2500 obrotów, to mogę śmiało powiedzieć, że ten silnik jest genialny. W filmie z MT-07 mówiłem, że jest super, ale muszę się jeszcze przejechać MT-09, żeby zobaczyć, czy mocy więcej nie trzeba. Że jak nadejdzie czas zmiany motocykla, to czeka mnie jeszcze jedna jazda na pewno, próbna, MT-09. Tak tu, jeżdżąc Hornetem CB750, uważam, że nie ma potrzeby sprawdzania czegoś większego. W każdym momencie mamy do dyspozycji stado kucy, które nas zawiozą gdzie i jak szybko chcemy. Kiedy silnik ma już te 5000 obrotów plus, to w zasadzie jest już czysta zabawa. Hamulce działają dobrze, tylny prawidłowo dohamowuje, a przedni zatrzymuje. Brak trochę stalowego oplotu, ale przy codziennej, miejskiej jeździe nie powinno być problemu. Wydech. Ach, ten dźwięk. Serio, dźwięk na Hornecie, ten standardowy tłumik, który jest montowany w każdym Hornecie, daje takie wrażenia, tak ładnie warczy, że na początek po zakupie w ogóle nie ma konieczności wymiany na akcesoryjny. Tutaj macie próbkę, jak on brzmi.
I co, fajnie brzmi, co nie? A to zwykły, standardowy wydech, nie żadne akrapy czy inne xile i wdowy. Bomba wam powiem. Hornet, jak przystało na miejskiego średniego nakeda, waży nic. 190 kg ze wszystkim. Dosłownie, manewrowanie nim jest dziecinnie proste, o ile macie już wyczuty gaz, bo powiem wam, że można sobie zrobić kuku, jak na jedynce chcecie zawrócić, a on zaczyna wam szarpać. Oczywiście szarpanie, jak to powiedziałem, to hamowanie silnikiem i na przeciwnym biegunie szybka i natychmiastowa reakcja na manetkę. Ciężko po prostu jechać jednostajnie powoli, bo jak odpuścimy gaz, to od razu chce stawać. Jak dodamy gazu na jedynce, to wyrywa. Ale jak mamy to ogarnięte, to zawracanie na 10 czy przestawianie motocykla, przeciskanie się między autami, nic nie stanowi problemu. Samo prowadzenie w zakręcie jest super, bo motocykl w ogóle z nami nie walczy. I do tego ma quickshiftera. Co prawda w opcji, ale można go dobrać. Jego działanie mogę określić jako fajne. Co prawda nie miałem czasu pobawić się jego ustawieniami, ale zwłaszcza szybkie przyspieszanie i wysoka redukcja dają fajne efekty dźwiękowe. Co do jazdy na niskich obrotach, to miałem dziwne wrażenie, że działa jakoś dziwnie. No ale ma 3 tryby ustawienia w górę i w dół, których niestety nie miałem czasu przetestować. Ale teraz jak się zastanawiam, czy te sporadyczne szarpania, które miałem przy zmianie biegów, to nie była wina mojego braku zaznajomienia się z quickshifterem? Może też za delikatnie jeżdżę. Wygoda. Jeżeli chodzi o wygodę jazdy, to powiem tak, trzeba sobie znaleźć miejsce na tej kanapie, bo początkowo siadałem bardzo blisko baku, co przez kształt siedzenia wydawało mi się właściwe. Ale po chwili zacząłem wiercić się na kanapie i szukać tego sweet spotu. Sęk w tym, że siedzenie nie ma wyraźnie zaznaczonego punktu, w którym się siedzi. Inaczej, jak na fazerze, nie ma stopu z przodu przed bakiem, albo siedzimy z kroczem przy baku i mamy bardzo wyprostowaną pozycję, albo się odsuniemy i lekko pochylamy. Ale po paru minutach jazdy mniej więcej wpasowałem swoje 4 litery i do końca jazdy nie miałem z tym problemu. Co do pozycji za kierownicą, to jest ona wyprostowana, wygodna, kierownica jest na dobrej wysokości i w dobrej odległości od kierowcy. Po ponadgodzinnej jeździe, trochę korków, trochę palącego słońca, nie czułem żadnego negatywnego skutku jazdy. Ogólnie mógłbym powiedzieć, że czy to jedziemy 50 czy 120 km na godzinę, to komfort jazdy jest na wysokim poziomie. Jedynie chyba jestem zabarczysty, bo nie mogłem ustawić dobrze lusterek, aby zobaczyć, czy coś za mną jedzie. Nie na pasie z boku, a za mną. Musiałem się wychylać. No ale jak wspomniałem, motocykl miałem na chwilę, może to kwestia lepszego ustawienia. Zawieszenie. Co do tego to nie mam nic złego do powiedzenia. W sumie też ciężko jest mi coś powiedzieć, bo nic złego się podczas jazdy nie działo. Jeździłem trochę po dobrych drogach w mieście i na obwodnicy, jak również po dziurawych podmiejskich drogach i nie czułem tego, aby gdzieś coś miało się nie załapać, abym miał stracić trakcję. Opony kleiły się tak, jak powinno to być. Cena i akcesoria. Aktualnie rocznik 2024 możemy nabyć za 36 500 zł, a w promocji w Gdańsku nawet za 34 900. Biorąc pod uwagę największą moc spośród konkurentów, jakimi są MT-07 oraz Suzuki GSX S8 i najlepszy stosunek masy do mocy, to jest to najlepsza cena. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na dodatkowe doposażenie tego motocykla, to on ma do wyboru oprócz dużej gamy akcesoriów 3 pakiety. Sport za 3913 zł, gdzie mamy nakładkę na tylne siedzenie, osłonę zegarów, akcesoryjne podnóżki kierowcy i quickshifter. Pakiet Style za 2881 zł, w skład którego wchodzą dodatki do kierownicy, naklejki na felgi, na zbiornik oraz crashpady. I pakiet Tour za 5378 zł, składający się z torby na tylne siedzenie oraz sak bocznych ze wszystkimi mocowaniami. To, co jest ciekawe, to Honda od razu oferuje opcję zablokowania tego motocykla na kategorię A2, więc jak ktoś chce, to śmiało może brać. Tak więc wyjściowa cena 36 500 zł, a w promocji 34 900 to jest najlepsza cena na rynku, jeżeli chodzi o tą klasę. Nie ma się co oszukiwać, jak ktoś chce najmocniejszy, a zarazem najtańszy motocykl, to ta Honda jest najtańszą z tej świętej trójcy. Ale skądś ta cena musiała się jednak wziąć. Być może mniejsza opona z tyłu jak u konkurencji, bo założona jest 160, a na MT-07 180. Być może to malowanie, o którym wspomniałem. Być może elementy wspólne z innymi motocyklami, jak chociażby przednia lampa. Być może elementy wiekowe, jak pompa hamulcowa czy klamka sprzęgła bez regulacji. Pytanie tylko, czy to są faktycznie wady, które deklasują ten motocykl, czy zwykłe czepialstwo z mojej strony. Bo powiem Wam tak, gdybym mógł sobie na taką Hondę pozwolić, to już dawno stałaby w moim garażu. Mocy pod
dostatkiem. Wygląd przyciągający mój wzrok? Jest. Wygoda jazdy? Jest. Nowinki technologiczne i systemy bezpieczeństwa? Są. Dźwięk nawet na seryjnym wydechu? Ekstra. Czego więcej trzeba od motocykla? Jeżeli ktoś szuka motocykla, aby na co dzień nim jeździć, a zarazem czasem się powściekać na drodze, to jest to odpowiedni motocykl. W trybie Rain jest, można by powiedzieć, przytłumiony i daje możliwość delikatniejszej jazdy, a jak się zapnie tryb Sport, to staje się takim małym narwańcem, który będzie Was kusił, aby jeszcze raz przyspieszyć, jeszcze raz odkręcić. No i to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Żałuję tylko, że nie miałem możliwości obcowania z tą maszyną dłużej, jak chociażby w przypadku Zero FX, którego film możecie zobaczyć na kanale. Szkoda również, że dealerzy nie chcą wypożyczać takich motocykli chociażby na kilka dni, wtedy można by bez pośpiechu coś nagrać, a co najważniejsze, zapoznać się dobrze z motocyklem. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, co nie? Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, dajcie łapkę w górę pod filmem, a jeżeli moja praca Wam się podoba, to zawsze możecie zostać moim patronem na Patronajcie. Szerokości na drodze, do następnego filmu, na razie, cześć!